Prawdę mówiłem? Nawet nie drgnęło. Trzeba zatrzymać, bo wiadomo, z tego całego serwo to były przecieki. Widzę ją, a jak widzę, to ja odkręcę. Poszło. To jest ta. To jest ta, proszę pana. Dobra. Ja. Hala, Romuald Rubinowicz. Muszę spuścić olej ze skrzyni biegów, dlatego że tu trzeba wymontować serwomechanizm i też trzeba spuścić olej ze wspomagania. A zbiornik wspomagania to jest tam po tamtej stronie ciągnika. Dlatego że tutaj ono jest przykręcone na obudowę skrzyni biegów, to serwo i ono jest razem z takim deklem. I żeby go zdemontować, no to niestety trzeba dekiel odkręcić. Także mamy robotę taką. To jest ciągnik IMUS. Tu jest serwomechanizm. Przez ten drążek idzie sterowanie ciągnikiem po prostu. Chodzi to bardzo ciężko. Porobić dzień to bolą ręce, po prostu one są takie, no niestety, nie są to dobre urządzenia. Montowane są nowe urządzenia na siłowni, który jest tutaj montowany na tym, tu w to miejsce na osi tego wąsa, czyli ta dźwignia idzie won, tu przyjdzie wspornik, na wspornik przyjdzie siłownik hydrauliczny, no i przewody i pompka wspomagania, która też jest w komplecie nowa. Ta pompka wspomagania to jest tutaj ta mała pompa, to jest ta pompka. Ona ciągnie po prostu wspomaganie, ciągnęła serwomechanizm, a w tej chwili przyjdzie tu nowa pompa, która będzie sterować po prostu układem kierowniczym. Trzeba zacząć właśnie od spuszczenia oleju ze skrzyni biegów. Ten ciągnik służy mi dużo lat. Ja go kupiłem, jak to powiedzieć, szukam szmaty jakiejś brudnej. Och, on mi służył już 20 parę lat. Tylko że jak kupiłem go używany. Musiałem dobrze pomyśleć, który to był rok, bo jak się o tym nie myśli na co dzień, to się nie pamięta. Całego serwo to były przecieki i dlatego trzeba tu przetrzeć, żeby olej nie kapał, no jak to się mówi, na głowę. Denerwowało mnie to urządzenie, bo to jest naprawdę takie urządzenie, jak, że tak powiem, do kitu. Do kitu. Tym oczkowym kluczem nie wezmę. To jest klucz kanciak, muszę wziąć Szweda. Nie, francuski klucz to ma szczęki, podobny jest od czoła do młotka. To jest klucz szwedzki. Francuz to ma po prostu szczęki tu. Idą w ten sposób, jak go skręcić, to wygląda jak młotek dosłownie. Tu ma pokrętło. O, dzisiaj w ogóle Francuzy są mało używane, mało. Korek muszę odkręcić i spuścić olej. No prawie wszystko trzeba spuścić ze skrzyni, dlatego że niestety jak odkręci się ten dekiel, to olej pójdzie na ziemię. A nie można do tego dopuścić. A tu w skrzyni nie jest tego oleju. Ładnych kilkadziesiąt litrów. Teraz zdjąć rękawicę, bo będzie rękawica w oleju. Niech będzie lepiej ręka w oleju. O, leci oliwa. Skrzynia biegów i most to jest ten olej i tylny most. Także jest jego tu ładne kilkadziesiąt litrów. Ja nie pamiętam, po prostu, bo wie pan, to takich rzeczy się nie pamięta, bo się nie robi tego na co dzień, no nie? Pompa hydrauliczna to ma swój olej w osobnym obiegu i z innego zbiornika. Dobra, wyłazimy. Stąd wyłazimy. Tu są magnesy na korku. One łapią opiłki, które są w oleju. To one wyłapują te opiłki. Tu są te magnesy, tu. Są na takim drucie wmontowane w korek. No i tam zawsze jakieś opiłki są, wiadomo, bo pracują tryby. Trzyma się. To jest ciągnik 84 rok, to on ma lat. On ma lat od licha. Ja go przecież nie kupiłem nowego, ja go kupiłem to on był po prostu, to był ciągnik używany. Najpierw trzeba spuścić oleje ze skrzyni i z tego drugiego obiegu, ze wspomagania. Od tego trzeba zacząć. No a później kolejno wymontować, odkręcić przewody, odkręcić to serwo. Przewód, który doprowadza olej do
pompy hydraulicznej i tu z tego trójnika idzie olej też na małą pompę, na pompę wspomagania, bo to jest pompa hydrauliczna, która podnosi wieszak z narzędziami. No zaraz jakiś drugi zbiornik trzeba przykombinować, bo tu jest inny olej, po prostu tu jest inny olej. Nie mogę go zmieszać z tamtym, ten w ogóle pójdzie won. Stąd jego jest tutaj około 20 parę litrów. Muszę przynieść zbiornik. Jak tutaj nie mam, to mam gdzieś indziej, ale mam jakieś tam zbiorniki. I ten olej pójdzie po prostu won. Nie wiem, muszę się w CPN dowiedzieć, czy po prostu w tej chwili, czy oni w tej chwili biorą, bo kiedyś w CPN-ach brali olej przepracowany. A teraz no, trzeba się dowiedzieć, gdzie go, jak to się mówi, oddać. Przecież nie można go wylać na ziemię, prawda? No ile trzeba do pociągnięcia na przykład drzwi na stodole, parę litrów. Nie, no śmiechem, żartem, olejem przepracowanym można zakonserwować drzwi na stodole, oczywiście. Ściany też ludzie malują na stodołach, tak, wtedy kornik nie wchodzi. O, ta jest pusta. Dobrze, że taka jest. Ta jest pusta, przyda się. No, taka 20 waży skromnie, 7,5 kg, bo to jest stara konwa. Ta konwa to ma z 50 lat. Grube obręcze, gruby dekiel, to były mocne konwy. Się woziło po 220 na takich konwach. Aż się po nocach to śniło. Te zlewnie mleka. Rolnicy mówili, do mleczarni trzeba jechać. To była zlewnia mleka, nie mleczarnia. Proszę pana, w prawo zakręcamy, w lewo odkręcamy. Czyli tak ma być. Źle, proszę pana, bo tu nam pójdzie, nie złapiemy tego. Tu trzeba odkręcić, trzeba tu. Nie robię tego na co dzień. Tu trzeba zakręcić, a tu trzeba odkręcić ten mały korek i wtedy pójdzie w pionie olej, bo tak to by nam poleciało po ramię. Ten koreczek trzeba odkręcić. O, ale konwa czysta, no nie? Czysta. Dla gospodarza należy się nagana, bo konwa czysta jest. Nie jest zasmarowana jak gospodarz. Dobra, czysta, można spuścić. I tak ten olej pójdzie won, dlatego że przychodzi nowy mechanizm, nowa pompa. Po prostu przychodzi orbitrol. O, jak ładnie. To jest korek w korku. No to trzeba wziąć kleszczami, ale prawdopodobnie tym nie złapie. Trzeba żabkę przeprosić. Nie? Za mały ma zakres regulacji. No może, nie. Udało się. A muszę odkręcić ten korek na tym. Tam na zbiorniku w lewo. To pójdzie powietrze, to będzie prędzej lecieć. On tu jest pod maską. A tu, żeby zdjąć tą maskę, to trzeba... Cholera. Akurat będzie H22. Tak. Puh. Doszpanowane. Nieźle. Co my tu zrobimy? Poszło. Resztówki. Krzepa to była kiedyś. A teraz to są resztówki. Trzeba uważać, żeby ręki nie przykleszczyć do rozdzielacza. Dobra. Niech tam leci. On też gra muzyka. Ale tam to chyba będą sztorcowe klucze. Ten przewód won. 27, 24. No i wszędzie jest olej. I wszędzie trzeba mi baniak. Tam jeszcze leci, tak? Po kolei niech tam leci. Ja sobie zluzuję tutaj ten wąs tego ramienia, który ciągnie drążek, bo to trzeba wszystko, to też trzeba zdemontować, bo ten główny drążek idzie won. To już inaczej nie ma. Roki. A on tu siedzi podobno bardzo szleciutko. Poszło. Łyżka montażowa. Te całe serwo i tak pójdzie do złomu. Nie ma żadnych małych przyrządów. Wszystkie narzędzia są jak za wielkoluda. Nie no, do zegarków dobre akurat. A ja naprawiam zegarki, także
Takie malutkie zegareczki to po prostu tak. O, ładnie. Poszło, dobra. To tu niech wisi na razie. To ładnie poszło. Teraz tu będzie zagwozdka, to zdemontować. Trzeba będzie chalewarek podstawić i... Skubana krótko przycięta. Wiem, że ten to siedzi mocno. Ta końcówka. Dobra, poszło. Całe sterowanie pójdzie od środka przez siłownik. Tak. Trzeba 2 młotki, duży i mały. Tu nastawić, a tu uderzyć. I to nawet może... Ma ona zatoczenie, ma. 2 młoteczki. Mały i duży. I taki. A jak nie taki, to taki. No tam trzeba dobrze przygrzać. Bo nieraz jest tak, że trzeba lewarek podstawić. Bo póki się lewarka nie podstawi, nie będzie dobrego oparcia, bo to zawsze drga trochę, nawet pod młotkiem drga. Niestety trzeba przeprosić młotek, taki jest młot duży w drwalce, z innym stożkiem. Także trzeba gratów naznosić. O, ten podejdzie. Ten jest nawet ciężejszy. Sucho jest. Dobra. Tak. Proszę pana. I nie ruszyła. Dobrze powiedziałem. Nie ma co nawet się pępczyć. Trzeba tu postawić pniak i lewarek i to nie hydrauliczny, tylko mechaniczny. Bo hydrauliczny to jest zawsze jakieś drgnięcie, bo to jest olej. No tak, to można nakrętkę rozklepać, a się nie wybije tego. Pniaków nie brakuje. Mocny pniak. Tak to wygląda. Jeżeli się nie mylę, to od kraza wojskowego. O takiego pniaka trzeba gdzieś. Nie chce się ciąć. Ależ to wszystko malutkie, no nie? Cholera, nie podejdzie. Ależ to jest... O tak, o Boże. On bardzo powoli bierze, ale on ma dużo siły, ten lewarek. To można nieraz coś naprawdę ciężkiego dźwignąć i to jest takie pewne, że tu uszczelka nie puści. On zawsze jest taki niezawodny po prostu. Ja lubię takie mechaniczne lewarki. Prawdę mówiłem? Nawet nie drgnęło. Prawdę mówiłem? Jakie to uparte. Nie idzie, nie idzie. Nieraz się nie da pośpieszyć po prostu. O, trzeba obciąć obie strony, żeby było tej szerokości, co ta stopka tutaj. Bo tak się opiera o drążek i niestety tu trzyma, a tu przeszkadza. Kątówkę przyciąć. Przedłużać i do roboty. I okulary na nos. Bo można zarobić opiłek. Tak. Lepiej okulistom się nie narażać. A on już, ten lewarek, to on był w różnych operacjach. Bo ja go mam lat, ojej. Moi synowie, jak to się mi byli w pieluszkach, jak ten lewarek kupiłem, na złomie oczywiście. O, bociusie przyleciały. Gość jest. To gdzie młode jeszcze siedzi na jajkach. Na zmianę siedzą. Ale to jest ta para, nasza para. I one teraz siedzą na jajkach na zmianę. Gorące, pali rękawice. Może podejdzie, może. No teraz minie. Na włos, ale minie. Poszło. Poszło. Ta końcówka i tak idzie wolno.
Widać, że tu się rozlitowała, tu i tu. Gdybym nie był przez młotek, to mi rozlitował, tylko to zabezpiecza to, że się nastawia młotek i wtedy gro uderzenia idzie na młotek. Bo gdybym bezpośrednio bił w nią, to smutno ona wyglądała, bardzo smutno. Teraz można uderzyć tu. Spadło. Kawał drąga. To idzie do złomu, a rura może się przydać, no bo taki wąs to raczej się do niczego nie przyda. Wąsa zakręcić można, faktycznie można wąsy podkręcić. Pan nigdy nie nosił wąsów? Kiedyś tam trochę, ale ja uważam, że mężczyzna to musi być ogolony i wystrzyżony, po prostu. Już zleciał, można powiedzieć, po kropelce kapie. Można to przewietrzyć, a pokrętło skąd, to nie mam pojęcia. Nie, może od, nie, to nie mam pojęcia skąd ono, od nawiewu, nie. Nie, też nie mam pojęcia, no mniejsza z tym. Złom plastiku. Jest. Ile to litrów? 12, 13, bo jest więcej jest niż pół konwy. Ten leci, ten mamy odkręcić. Ten mamy odkręcić stąd tu. Tak, kręcę się wokoło tego ciągnika. A korek do odpowietrznika to jest tu. Sztorcowym kluczem. Tak to będzie lecieć i lecieć, nie wiadomo do kiedy. Ja to serwo to zakładałem kilkanaście lat temu. Wymieniałem go, tu było oryginalne, wymieniłem go na nowe i tym nowym niewiele lat się posłużyłem. Szybko go wzięło licho. Parę lat i zrobił się tępy. One są wadliwe, to wszyscy mówią. Teraz muszę zdemontować serwomechanizm. Olej jest spuszczony, zaraz zobaczę, gdzie ten przewód leci. On leci u góry do zbiornika, dobrze. Tu go trzeba zluzować obowiązkowo. No jak ja nie mogę tego zluzować pięścia, to jest źle ze mną. Poszło, przez szmatę poszło. A przewód pręży. Serwo? To jest serwomechanizm. Hydrauliczne wspomaganie, po prostu. Tam jest tłok ciągnięty olejem i on po prostu ciągnie ślimak, a ślimak z kolei ciągnie tą przekładnię drążka kierowniczego. No serwo, tak się po prostu nazywa. Tu jest ten cylinderek, oczywiście napędzany olejem i on ciągnie taką listwę, która z kolei ciągnie ten tryb, na którym jest ta końcówka tego drążka. To służy do, że ciągnie kieruje po prostu, no tu jest układ. Prawda, drążki są kierownicze, no nie? Prawy krótki, lewy długi, wąsy kierownicze i to przez ten główny wąs idzie po prostu sterowanie. No drążek po prostu w ten sposób działa. Prawo w lewo od kierownicy, tak. Po to jest, że to jest, no, dobre były układy stare, bez żadnego serwo, bez nic, tylko że trzeba było dużo razy kierownicę obrócić. Ja miałem takiego Jumza, 76 rok, tam kierownica chodziła bardzo lekko, fajnie go się prowadziło, siedziało się jak na koniu, ale na małych polach trzeba było się dużo nakręcić, bo było bardzo duże przełożenie. Ale przekładnia była świetna, naprawdę świetna i bezawaryjna. Tylko że mówię, na małych polach trzeba było dużo się namielić kierownicą, dużo zakrętów. Co tu nie ma 32, tu jest cholera 30. A gdzie on jest ten 30, 32? Nie. O, przepraszam, buzi dać. Ta jest wolna. Takie szpileczki, takie króciutkie. Mam mechanizm, tylko już nie będzie to taki mechanizm. To będzie tak zwany orbitrol, przez który idzie olej pod ciśnieniem i on będzie sterował coś takiego jak rozdzielacz. On daje ciśnienie oleju tam na ten siłownik, który pójdzie tam za przednią osią. Nieduże urządzenie,
O, dużo mniejsze od tego serwo. Nic mi się nie śniło. Śpię jak zabity. Mam ostatnio, wczoraj byłem na pogrzebie kolegi z wojska. Pochowałem swojego dobrego kolegę. No przykra sprawa i smutna sprawa, bo naprawdę byliśmy tacy dobrzy koledzy z nim. Spróbuję, ta blacha mi przeszkadza. Klucz się zmyka, bo nie mogę dobrze założyć. Cholera, ja nie mam takiego łamanego pokrętu. A coś spróbuję tu zrobić. Dobrze, wygiąłem to blachę, dobrze, to pal 6 tam blachę wygiąłem. Ona się naprostuje. Ruska blacha. Tylko... Dobra jest, wystarczy może. Teraz klucz podejdzie. Nie ma co się bawić z tym klamotem. Ciężko było, ale się zwolniła i teraz już się wykręci. A tam takie dojście dobre. Trzeba wleźć pod ciągnik po prostu. O, jakie tu dojście dobre. Trzeba się wczołgać dosłownie. Tak. Manewry wojskowe. Trzeba tu wleźć i tu usiąść i odkręcić. Tak. Pierona. Widzę ją, a jak widzę, to ją odkręcę. Cholera. Nie ma miejsca ręki włożyć, ale... O, uda się, uda. Zobaczymy oczniaczkiem. To będzie prędzej. A niech to, cholera. Jaka króciutka. Jest. Dobrze. O. To jest ta. To jest ta, proszę pana. Dobra. Ta i tamta. Dobra. Dobra, dziękuję. No, przypomina mi się służba wojskowa. Czołganiem przez pełzanie naprzód. Komenda padła. Jeden podpadł, cały pluton się czołgał za jednego. To w wojsku mieli maskę na ryj i pod górę. A góra... Puh. Oj, to było wesoło. A jeszcze taki dzień nieraz. Pod wiosnę już ciepło było i... O niech to. Ja w wojsku dobrze strzelałem akurat, nie miałem problemów. Szybko z tym sobie zapoznałem się z bronią szybko. Ach, przypomniało mi się wojsko. Żeby cię... A tu jeszcze jedno cięgiełko jest. Oj, Ruscy nakombinowali. Tu jest cięgiełko za wspornikiem kabiny. Już ja powiem tak, niech to kat porwie. Nic tam pan kamerą nie zobaczy, bo tam ciemno jest. Rozebrać cały ciągnik na części, żeby wybrać tą blaszkę. I silnik, wszystko rozebrać, drobny bak. Najszybciej. Tak. Oj. No, lampek nie. Lampki by zostały całe. Tak, bardzo lubię przytulać się do ciągników. Okropnie. Głupia zawleczka. Głupia zawleczka, a jak daje popalić. Tak, będzie rwanie zęba. O, te przynajmniej mogę nie chwalić zawczasu. Rwanie zęba, ale nie ma miejsca na ciągnięcie. Rozerwałem ją na pół. O, niech to. Teraz może uda się po połówce wyciągnąć. O, drugą wyjąłem rękoma, jest druga. Tu. Przewód cofnąć, dobra. Tego przewodu nie trzeba demontować, podwiesić go u góry. Chociażby tu. Nawet tym samym kablem, tak czy nie. Tak czy nie, byle czym go podwiesić tu. Najgorzej jak się skrzętnie sprząta kable i druty. Dobra.
spadła mi gdzieś podkładka, ale ja ją znajdę. Tu tylko łapię opiłki, o. To cholera. No prosta sprawa. No jakby spadła gdzieś na przykład w trawę i nieraz jest trawa duża, czy coś nie można znaleźć, no to już ją mamy. Magnes ją złapie, do tego mi to służy, ale tu ten kabel jest, przytniemy kawałek, żeby podwiązać po prostu. Magnes to jest po prostu magnes. Ja już nie jestem takim chemikiem, ani no magnes, ani fizykiem. Magnes. No tak, on z jakiegoś urządzenia jest zdjęty, czy to się pamięta. Z głośnika raczej, to z głośnika jest, no widać. To z głośnika jest magnes. Ja muzyki słuchałem. Mam ja czas na słuchanie muzyki, może jeszcze nawet tej poważnej, gdzie siedzą panowie w muszkach, słuchają muzyki poważnej. Ja muzyki poważnej na przykład nie lubię słuchać. Wolę jakiejś posłuchać kowbojskiej muzyki. Płynie śpiew pośród drzew pomarańczy. Tu jest kraj, tu jest raj, tu się tańczy. To jest kowbojska piosenka. Robota piękna. O, podkładka poszła do oleju. To leci olej z rozdzielacza. Przelew. O, sieje. No powinien się kiwnąć. Ja wiem, co go trzyma. Ale wiatr sieje, olej, cholera jasna. Wyżej dać konwę. Proszę? Wyżej dać konwę. Dobrze, tu mi się udało. Zrobiło się, drodzy internauci, trochę bałaganu, ale inaczej tego się nie da zrobić. Praktycznie serwo mamy odkręcone. Teraz tylko trzeba zdemontować kolumnę kierownicy. Blachę na podłodze trzeba odkręcić, ona jest dzielona. I dopiero kolumnę kierownicy podnieść i wtedy całe to serwo, ono praktycznie wisi, tylko teraz już na kolumnie. Ale to już uważam, że to już jest chwila, no ale teraz muszę iść po prostu gdzieś w innym kierunku. Zabezpieczyć ten przewód. Pojedzie, ale nie dzisiaj. Pojedzie Jums. Te Jumsy, one też są podobno niezniszczalne ciągniki, tylko trzeba o niego zadbać. Ja go kupiłem mocno zaniedbany, on u mnie pracuje ładnych lat. Przerwa jest. O! Ptaki śpiewają. Ptaki śpiewają. Tak, i w środku, i na zewnątrz. To nie jest Warszawa, ani Kraków, tylko pewna miejscowość na Warmii i Mazurach. Nie chcę mydło smaru brać. Czym? Piachem. Piachem? No nie mam piasku. Bieda w kraju. Piasek się skończył. Nie, jest piasek, jest. Widziałem tu jaskółki, kąpię się w tej wanience. A tu jest piasek, jest. Tylko rękę przytknąć. O! Jaskółki się tu kąpią normalnie. Była pełna niecka wody, jaskółki się kąpały. Widzieliśmy z Radkiem siedząc przy śniadaniu. Przez okno. No piasek pomaga. Jak pracowałem w Bieszczadach, pojechałem z ciągnikiem, coś trzeba było naprawić w tym ciągniku. Pojechałem do Pomu, Olszanica. Jest przerwa na śniadanie. Mechanik ręce w smarze miał. Lepiej niż ja. Podszedł do beczki, gdzie był olej napędowy, zanurzył ręce, oplukał szmatą, wytarł i siadł sobie śniadanie jeść. A myślę, kurczę, no, w oleju napędowym co łuci. Ja wiem, że olej napędowy rozpuszcza smar. No ale to tak, ręce to śmierdzą tym olejem. Raczej palców nie oblizywał. Nie, raczej faktycznie palców nie oblizywał. A bo ja tak zawsze robię. Co z tym Jumsem? Przetrzeć ręce. To jest brudny olej. Ja spuściłem, drodzy internauci, olej. Minęło tak, bo nie miałem czasu tego robić. Spuściłem olej, bo on w tej chwili ten ciągnik dla mnie jest jeszcze niepotrzebny. Zalałem olej do płukania raz. Uruchomiłem ciągnik. Pompa chodziła. Przesterowałem po prostu dźwignię rozdzielacza, żeby pracował podnośnik narzędzi. Bo tam też jest olej, żeby ten olej wszystek do płukania poszedł w układ.
No i drodzy internauci, teraz jest taka kolej rzeczy, że po prostu trzeba zalać jeszcze raz olej czysty do płukania, po raz drugi przepłukać, spuścić i wtedy można wymontować to serwo na to serwo, wymontować całkowicie i montować tutaj orbitrol, wymienić pompę, przewód ten won. No to jest robota jeszcze tam, to już nie dużo roboty jest, ale trochę, jak to się mówi, przy klaśnięciu w ręce tego się nie zrobi. To trzeba zmontować cylinder, który będzie ciągnął, będzie sterował kołami po prostu. Zaraz zaleję nowy olej. Czyściutki. Tu mam olej brudny w tej konwi, a tu mam czysty. Tu wchodzi około 20 litrów. Zaraz zobaczymy. Na pewno się nie pomyliłem. Nie, ten jest brudny. Widać, że jest brudny. Tak, jest czarniawy. Tak. Natomiast tamten ma taki zielonkawy kolor. To jest olej czysty. Specjalny olej do płukania układów hydraulicznych. No lej, lej. Lejek. Lejeczek. Podwiesimy go i będzie grało. Tu zamocować troszeczkę, tak jest, pewnie. Tu go zabezpieczyć, dobra. No i można lać. Około, całe 20 nie wchodzi, trzeba uważać, żeby nie przelać. Bo po co olej ma lecieć na skrzynkę, na ziemię, no to jest niewskazane w ogóle. Trzeba uważać, po prostu jak się uleje, no tu jest czysty olej. Czyściutki. O proszę, jaki zielonkawy kolor, prawda? Czyściutki zielonkawy. Tak. Bez jak to się mówi, bez pudła. No i dobra, na górę idziemy i lejemy. Muszę go inaczej wziąć, bo będzie mi chlapać cały czas. Boczkiem, 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 wiem o tym, tak, boczkiem. Oczywiście, że tak. Od dołu i boczkiem, o tak to nie będzie chlupać. O, od razu inaczej jest. Wiatr, kurczę, wiatr tego wynosi. Trzeba zniżyć się. Jest silny wiatr. Poczekamy chwileczkę, żeby nie przelać, bo tam nie wchodzi niecałe 20 z tego co... O, już jest prawie, jeszcze deczko, bo już jest tu. Tu jest już. Ja wiem, że wlewam dobry olej, tam mogą mówić co chcą, czy na kiślu, czy na budyń, czy nie wiem jeszcze na co. Może na kakao? No jeszcze deczko można wlać, ale niewiele, bo to się rozejdzie, bo tam pójdzie w cylinder, pójdzie w przewody. No i dobra, nie przedawrzać sprawy, bo 20 tu nie wejdzie, to mowy nie ma, zobaczymy. Będzie dziś przedłużyć sprawę. Dobra, wystarczy. Trzeba, proszę pana, zakręcić korek i uruchomić, żeby on się przepłukał. Nam chodzi o to, żeby olej przeszedł przez pompę wspomagania, żeby przeszedł przez przewody, pierwsze przez filtr olejowy, który jest tam w środku i po kolei przewody, pompa, no i ten serwomechanizm, jeszcze z tyłu jest cylinder, który podnosi maszynę, tam też on musi się przepłukać. Po to robię, żeby ten cały układ wypłukać. Nawet gaz mam rozmontowany, muszę go podciągnąć drutem, żeby go uruchomić. Tutaj blokuję sobie gaz, podciągnę sobie prowizorycznie drutem aluminiowym, żeby było łatwo go zakręcić. Jeżeli go nie uruchomię, to postawię, mam prostownik rozruchowy, bo tu jest akumulator słaby, który się kłania, muszę kupić nowy akumulator, albo ten porządnie ładować. Jak robię w polu, to on mi chodzi, a jak jakiś czas teraz on stoi, to niestety on mi tutaj może nie odpalić. Zobaczymy. Kurczę, powinien kopnąć. A jak nie kopnie, to nie kopnie. To się robi tak.
Może trochę za mało ma gazu, ale powinien kopnąć. No teraz to powinno starczyć. Tu jest przewód, prostownik, chwila i chodzi. To ten akumulator ma 12 lat. To już nie ma co od niego wymagać. On swoje wypracował i ja tam niczego się już jak to się mówi, od niego nie wymagam. Buczy, chodzi. No i moment i zapalimy. Raz, dwa, trzy. I teraz na pewno kopnie. Nie, spokojnie, mnie nie kopnie. Mnie nie kopnie. Sterujemy go, góra, dół, góra, dół. Wszystko olej, on też musi iść, wodek musi go wypłukać. To jest ten sam olej. Tak samo jak tutaj kierownica serwo, pomimo że jest stara, ale można wyrzucić ten trudny olej, prawda? O, ono tam teraz lżej chodzi, bo nie ma obciążenia, bo kiedy cięte koła, to by było kierownicą bardzo ciężko, bo ono jest po prostu zużyte jest to całe serwo. Za dzień, za dwa pojedzie, spokojnie, pojedzie. Bo to już to jest roboty na parę godzin roboty. Spuścić ten olej, wymontowywać to i zakładać nowe. Stop, maszyna. Wypłukane. I teraz można śmiało olej spuszczać, wymontowywać serwo i zakładać nowy orbitrol, po prostu nowy cały układ. Za parę dni pojedzie. Będzie sprawniejszy, bo będzie dużo sprawniejszy, dlatego że będzie lekko kierować, bo wspomaganie będzie działać. Bo te serwo tu już nie działało praktycznie. To trzeba było ręce urywać, porobić dzień, to gorzej jak z tym bykiem. Albo podobnie. Chce mi się go ratować, ja w ogóle tego lata będę w nim silnik przekładał. Cały silnik. Mam mechanika zamówionego, mam blok kupiony, bo on ma trzaśnięty blok. Warto go ratować, bo to taki ciągnik, jak go się zrobi, to on chodzi długie lata, to są mocne ciągniki. Nie ma problemów, nie ma żadnej elektroniki, wszystko jest proste, wszystko jest mechaniczne albo hydrauliczne. I będę go ratował. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu, odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kacpra Rogoza, Bogdana Kurowskiego oraz Pawła Tuzimka i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.